Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Dziś omówimy wydarzenie Viking Rise Laydolf in Hiding Event. Przewodnik po wydarzeniu plus informacje jak zdobyć Laydolfa. Laydolf in Hiding to stałe i powtarzające się wydarzenie w grze Viking Rise. To wydarzenie trwa tylko 3 dni. Wydarzenie daje Ci wielką szansę na zdobycie mikstur regeneracji i wszelkiego rodzaju przyspieszeń. Ale poza tym jest to także jedyny sposób na zdobycie Laydolfa w grze. Jednak wielu graczy jest zdezorientowanych co do sposobu działania tego wydarzenia. Jeżeli i Ty masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego wydarzenia, nie musisz się już martwić. W tym wideo nie tylko opowiem Wam jak zdobyć Laydolfa, ale także wszystko co musicie wiedzieć o wydarzeniu Laydolf in Hiding w Viking Rise. Sprawdźmy to. Zanim jednak przejdziemy do tego wydarzenia, zatrzymajcie się i zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy w AppGallery. Ekskluzywne oferty dla Ciebie. Zagraj teraz w Viking Rise z AppGallery Europe. Dołącz do akcji przez link https://bit.ly Viking Rise 10. Wielkość liter ma znaczenie, a sam link znajdziesz w opisie filmu. Będziesz mógł skorzystać z aż 3 ofert promocyjnych. Oferta pierwsza. Tam uzyskasz 15% zwrotu w postaci punktów Huawei za wszystkie zakupy dokonane w Viking Rise w AppGallery. Oferta druga. Jeżeli klikniesz pobierz z linku w opisie filmu, a następnie odbierzesz kupon upominkowy o wartości $50. Oferta trzecia. Wtedy kiedy dołączysz do Discorda, wybierzesz rolę Viking Rise oraz skontaktujesz się z właścicielem gry, czyli Dayną, aby odebrać dodatkowy wartościowy kupon. Wróćmy do wydarzenia. W tym przypadku zaczynasz od pokonywania na mapie Niflungów, czyli oddziałów pokonanych żołnierzy, dezerterów lub awangardy określonych oddziałów. Aby wyszukać te Niflungi, wystarczy kliknąć przycisk idź na ekranie wydarzenia Laydolf in Hiding. Następnie zostaniesz przeniesiony na otwartą mapę świata, gdzie możesz określić poziom Niflungów, który chcesz zaatakować, a następnie ich wyszukać. Na mapie możesz znaleźć i zaatakować Niflungi do poziomu 25. Chociaż pokonanie Niflungów na wysokim poziomie daje większe i lepsze nagrody, są one również silniejsze i trudniejsze do pokonania. Dlatego najlepiej jest atakować tylko Niflungi niskiego poziomu, dopóki nie wyszkolisz dużej liczby żołnierzy i nie będziesz miał silnego oddziału. Podczas tego wydarzenia, za każdym razem gdy pokonasz Niflunga, otrzymasz na swoją pocztę ponurą skrzynię. Świetną rzeczą jest to, że poziom Niflunga nie ma w tym przypadku znaczenia. Oznacza to, że jeżeli Twoja drużyna nie jest jeszcze tak silna, nadal masz szansę na zdobycie ponurej skrzyni, nawet pokonując Niflungi poziomu 1. Otwierając te ponure skrzynie możesz zdobyć różne przedmioty. Laydolf to epicki i rzadki bohater, którego można zdobyć wyłącznie podczas wydarzenia Laydolf w ukryciu. Nie możesz zdobyć tego bohatera przywołując go w Hail of Valor. Jeżeli więc chcesz odblokować Laydolfa, to pamiętaj o aktywnym uczestnictwie w tym wydarzeniu, gdy tylko pojawi się ono w grze. Aby zdobyć Laydolfa musisz najpierw zdobyć żelazny dzwon i brązowy dzwon, otwierając ponure skrzynie. Właściwie zdobycie obu tych dzwonów nie jest takie trudne, ponieważ żelazny dzwon ma 14% szans, podczas gdy brązowy dzwon ma 6% szans na wypadnięcie z Greenbox. Kolejną rzeczą wartą odnotowania jest to, że nie otrzymujesz bezpośrednio bohatera Laydolfa. Zamiast tego musisz zdobyć 10 odłamków Laydolfa, aby go odblokować. Kiedy użyjesz żelaznego dzwonu na ekranie przedmiot, spowoduje to pojawienie się wroga o imieniu Straż Przednia Laydolf na mapie w pobliżu Twojego miasta. Gra rekomenduje do pokonania go 30 000 żołnierzy poziomu 1. Pokonując go możesz zdobyć odłamek Laydolfa, klejnoty, doświadczenie bohatera, żywność, drewno, kamień, złoto, przyspieszenia i zwykłe skrzynie z zasobami. Pamiętaj, że nie możesz atakować go solo. Będziesz musiał dołączyć do plemienia, a następnie zorganizować zgromadzenie z co najmniej jednym członkiem plemienia, aby go zaatakować. Po pokonaniu Straży Przedniej Laydolfa otrzymasz 2 wiadomości. Pierwsza będzie zawierać wynik bitwy ze szczegółami, a druga będzie raportem bitwy, z którego będziesz mógł odebrać nagrody za pokonanie Straży Przedniej Laydolfa. Twoje nagrody zależą od tego, ile obrażeń zadasz Straży Przedniej Laydolfa.
Aby więc zdobyć lepsze nagrody i więcej odłamków Leydolfa, spróbuj zorganizować rajd z jak największą liczbą żołnierzy wyższego poziomu. Inicjatorzy rajdu, w tym przypadku to Ty, otrzymają dodatkowe nagrody wraz ze zwykłymi nagrodami za pokonanie straży przedniej. Podobnie możesz użyć brązowego dzwonu, aby przywołać tzw. pogromcę Leydolfa i pokonać go, aby uzyskać jeszcze lepsze nagrody, w tym oczywiście odznaki Leydolfa. Jest niewiele silniejszy od straży przedniej Leydolfa, dlatego gra rekomenduje go do pokonania co najmniej 52,5 tysiąca żołnierzy T1. Musisz go pokonać w taki sam sposób jak straż przednią Leydolfa, dokonując rajdu. Pamiętaj jednak, że jeżeli żaden z członków Twojego plemienia nie dołączy do Twojego wiecu w wybranym przez Ciebie czasie przygotowania 5, 10, 30 minut lub 8 godzin, Twój brązowy dzwon zostanie zużyty, a energia zostanie zwrócona, ale Ty nie otrzymasz żadnej nagrody. Oznacza to, że Twój brązowy dzwon zostanie po prostu zmarnowany. Dlatego przed użyciem dzwonków upewnij się, że członkowie Twojego plemienia są online i są dostępni. Gdy zdobędziesz 10 odłamków Leydolfa pokonując Vanguarda i pogromcę Leydolfa, możesz odwiedzić ekran Bohater, aby ostatecznie odblokować Leydolfa. Dalsze odłamki Leydolfa, które zdobędziesz, możesz wykorzystać do ulepszenia talentów Leydolfa i wzniesienia go. Leydolf jest naprawdę dobrym bohaterem, którego warto mieć w swojej drużynie, więc pamiętaj, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, kiedy tylko będzie dostępne.